Serdecznie witam wszystkich zainteresowanych ufologią, UFO, zjawiskami nadprzyrodzonymi. Jeżeli trafiliście tutaj po raz pierwszy, to pogrzebcie w tej playliście zjawiska nadprzyrodzone. Masę tematów tam znajdziecie. Dużo ciekawych, bardzo. Natomiast będę wdzięczny, jeżeli oczywiście zalajkujecie nasze dzisiejsze spotkanie, jeżeli wyrazicie swoją opinię w komentarzach. No i jeżeli ktoś będzie chciał, zachęcam, żeby włączyć się do grona wspierających, dlatego że wspierający mają swoje prawa, swoje możliwości. Wspierający mogą podrzucić temat i ten temat będzie opracowany naturalnie, specjalnie na ich życzenie. No ale dzisiaj przejdziemy sobie do tematu związanymi z zagadką, a w zasadzie z rozwiązaniem zagadki gwiezdnej aktywności Cygnusa X1. Cygnus, bo chyba tak się to czyta albo wymawia. To jest jeden z najsłynniejszych i najintensywniejszych badanych układów podwójnych w naszej galaktyce. On znajduje się w ogóle w konstelacji Łabędzia i jest pierwszym źródłem promieniowania rentgenowskiego, które zostało powszechnie uznane za zawierające czarną dziurę. I od momentu jego odkrycia w latach 60. XIX wieku Cygnus X1 wzbudzał ogromne zainteresowanie astrofizyków, prowadząc do przełomowych odkryć dotyczących czarnych dziur, akrecji materii, ekstremalnych warunków, które panowały w otoczeniu tych czarnych dziur. Jakie w ogóle miało znaczenie, historyczne znaczenie to odkrycie Cygnusa X1? No, w latach 60. XX wieku pojawiły się, bym powiedział, pierwsze detekcje. Natomiast w 1964 roku satelita Aerobie wykrył silne promieniowanie rentgenowskie pochodzące z obszaru gwiazdozbioru Łabędzia. No i obiekt ten nazwano właśnie Cygnus X1, gdzie X oznacza właśnie promieniowanie rentgenowskie. Przełom tych całych badań nastąpił w latach 70., bo w 1971 roku Thomas Bolton, taki Kanadyjczyk, i niezależnie Louis Webster i Paul Murdin z Wielkiej Brytanii wykazali, że Cygnus X1 należy do układu podwójnego, w którym jedna z gwiazd znika po prostu z pola widzenia. Więc obliczenia wykazały, że niewidzialny towarzysz ma masę ponad 10 mas Słońca, za dużą na gwiazdę neutronową, co też potwierdzało jego tożsamość jako po prostu czarnej dziury. Jak został zbudowany układ Cygnus X1 i jaką ma charakterystykę? No tak jak już wspomniałem, jest to układ podwójny. Tworzy go masywna niebieska gwiazda nadolbrzym typu O9-7 Lab HD 226868 oraz niewidoczny obiekt emitujący takie promieniowanie rentgenowskie, czyli czarna dziura. Obieg wokół wspólnego środka masy trwa zaledwie 5,6 dnia. Wspominałem też o akrecji materii. To o co tutaj tak naprawdę chodzi? Bo materia z powierzchni niebieskiego nadolbrzyma jest przyciągana przez czarną dziurę i tworzy wokół niej dysk akrecyjny. No i w wyniku tarcia i ogromnych prędkości dochodzi do emisji wysokoenergetycznego promieniowania rentgenowskiego. Można by też wspomnieć tutaj o jetach relatywistycznych, bo co to są w ogóle te jety tak naprawdę? Cygnus X1 emituje silne takie strugi plazmy i te strugi plazmy właśnie nazywane są jetami. One poruszają się z prędkością bliską prędkości światła. Jest to zjawisko podobne do aktywnych galaktyk i kwazarów. Przełom tych badań całych nad Cygnusem X1 dostarczyło badania, które były przeprowadzone w XXI wieku. Przede wszystkim potwierdzono, że jest to czarna dziura, tak. I w 2021 roku Międzynarodowy Zespół Astronomów z pomocą teleskopów w Chile i w Stanach Zjednoczonych wykonał precyzyjne pomiary paralaksy, określając odległość Cygnus X1 na około 7200 lat świetlnych. Masa czarnej dziury jest oszacowana i ona została oszacowana na 21 mas Słońca, czyniąc ją najcięższą czarną dziurą o pochodzeniu gwiazdowym w naszej galaktyce.
Przeprowadzono również badania spektroskopowe i analiza widma HD 226868 pozwala dokładnie śledzić ruch gwiazd, co z kolei umożliwia precyzyjne modelowanie tej trajektorii i masy czarnej dziury. Cygnus X1 wykazuje takie gwałtowne zmiany jasności w zakresie promieniowania rentgenowskiego, co też jest związane z niestabilnościami dysku akrecyjnego. Tutaj istnieje bardzo duża zmienność promieniowania. Jako ciekawostkę mógłbym powiedzieć, że Stephen Hawkins kiedyś przegrał zakład, bo w 1974 roku Hawking założył się z fizykiem Kipem Thornem, że Cygnus X1 nie jest czarną dziurą i też przegrał ten zakład, bo w 1990 roku uznał swoją przegraną, przyznając, że dowody są niepodważalne, co sam określił jako jedna z jego najprzyjemniejszych porażek naukowych. W ogóle Cygnus X1 stał się też taką inspiracją dla popkultury, bo stał się bohaterem utworu zespołu Rush. Jest taki utwór Cygnus X1 Book One The Voyager, który pochodzi z 1977 roku, gdzie bohater zostaje wciągnięty do właśnie czarnej dziury. Oczywiście Cygnus X1 pojawia się również w literaturze science fiction jako symbol tajemnicy i takiego ekstremum fizyki, bym powiedział. Nie ulega wątpliwości, że jest to jedno z najjaśniejszych źródeł rentgenowskich. Cygnus X1 jest tak jasny w zakresie rentgenowskim, że jego promieniowanie z łatwością przebija się przez międzygwiezdny pył i dociera oczywiście do naszych detektorów pomimo dużej odległości. Jaki jest w ogóle, jakie ma znaczenie Cygnus X1 dla nauki? No tutaj możemy na bazie tego modelować czarne dziury, to po pierwsze na pewno. Stanowi doskonałe laboratorium do testowania teorii względności i fizyki grawitacyjnej w różnych warunkach ekstremalnych, tak? Można przeprowadzać badania procesów akrecji, czyli te obserwacje dostarczają nam informacji o tym, jak czarne dziury karmią się materią i jak powstają właśnie te jety plazmy. Cygnus X1 przyczynił się też do rozwoju w ogóle rentgenowskiej astronomii kosmicznej i nowoczesnych technik spektroskopii i interferometrii. To też należy przyznać i to nie tylko jest obiekt astronomiczny, bym powiedział, ale jest to również fascynująca opowieść o tym, jak zbieżność obserwacji, teorii i technologii doprowadziła do rozwiązania jednej z największych tajemnic wszechświata. Jego badanie nadal w ogóle inspiruje kolejne pokolenia naukowców i pokazuje w ogóle, że nawet niewidzialne może stać się kluczem do zrozumienia tych właśnie fundamentalnych praw natury. Dla astrofizyki Cygnus X1 to taki symbol przełomu, a dla ludzkości jest to okno na rzeczywistość, które jeszcze niedawno było uważane po prostu za, bym powiedział, czystą fantastykę.